Witam wszystkich. Jestem teraz w małym miasteczku Deva w regionie Hunedoara, które jest oddalone 400 km od Bukaresztu. Jesteśmy tutaj dzisiaj nie bez przyczyny. Wspominałem w jednym z filmów, jak byliśmy w Konstanța, że poruszamy się tylko transportem publicznym. Wtedy byliśmy tam pociągiem i dlatego też chciałem tutaj wyjaśnić, o co mi chodziło, co miałem na myśli w tamtym filmie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam, oglądajcie. Podróż do Deva zajęła nam dosyć długo czasu, ponieważ wyjechaliśmy z Bukaresztu wczoraj w nocy. Była godzina 23:30 i dzisiaj zajechaliśmy tutaj na godzinę 8 rano, parę minut po godzinie 8. Bilety były dosyć drogie. Zapłaciliśmy 118 lejów od osoby za bilet i w tę cenę była wliczona właśnie zniżka, ponieważ wzięliśmy sobie bilety w dwie strony już na drogę powrotną. Dzisiaj będziemy stąd wracali w nocy i chciałem jeszcze powiedzieć, że w pociągu mieliśmy miejsce takie do spania, także fajnie było, ponieważ mogliśmy się położyć, trochę się wyspać podczas jazdy. Wystrój tego pociągu był taki trochę jak z lat 70., 80. Nie miałem możliwości za bardzo nagrania, bo było bardzo ciemno, nie miałem światła dobrego, żeby filmować, także pominąłem już to filmowanie w pociągu właśnie. I poduszki, które mieliśmy tam do spania, to wyglądały jak z jakiegoś takiego wojska. Śmiesznie to właśnie wyglądało. No tak czy inaczej wyspaliśmy się nawet podczas jazdy, nie było wcale tak źle. Anna może bardziej jest trochę zmęczona niż ja, ale idziemy tutaj spacerując właśnie po Deva. Zauważyłem jedną taką rzecz właśnie, że tutaj w tym miasteczku jest bardzo czysto, tak wszędzie są w ogóle kosze na śmieci. W Bukareszcie wygląda to inaczej, Bukareszt jest bardziej zaśmiecony, jest bardziej takim brudnym miastem, a to Deva jest naprawdę tutaj takie super ładne i takie czyste miasteczko. Jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie biletów, co miałem na myśli, że są drogie, to znaczy zapłaciliśmy 401 lejów za podróż w dwie strony, tutaj do Deva z możliwością spania, a z powrotem będziemy wracali normalnie. Zatrzymaliśmy się teraz w parku, żeby sobie odpocząć chwilę, no i chciałem przejść do rzeczy, dlaczego tutaj jesteśmy w ogóle w Deva. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, ponieważ straciłem swoje prawo jazdy. Tak to się stało, kiedy wracałem z Polski do Rumunii. Byłem w Polsce w marcu parę miesięcy temu i wracałem dokładnie 26 marca w nocy, ale policja zatrzymała mnie 27, jak już tutaj byłem na rumuńskiej stronie, niedaleko właśnie granicy z Węgrami, ponieważ stąd do Węgier nie jest daleko. Zostałem zatrzymany w małej miejscowości Brat, która jest właśnie tutaj w tym regionie, koło tego miasteczka Deva. No i tam też miałem małą taką konfrontację właśnie z policją. Wracając tutaj właśnie do Rumunii, już byłem taki zmęczony drogą. Tutaj trasa jest dosyć długa, żeby w ogóle dojechać do Bukaresztu z Krakowa, ponieważ w Krakowie mam rodzinę i tam też byłem, zostałem tam 2 tygodnie w marcu. I podróż tutaj właśnie, tak jak mówię, zajęła mi dosyć dużo czasu, żeby w ogóle przejechać przez całą Rumunię. I właśnie w tej miejscowości Brat natrafiłem na patrol policji, to znaczy był postawiony taki znak stopu, ale ten znak nie był taki normalny na słupie, jak jest znak normalnie powinien być postawiony, tylko była taka barierka, jak jest podczas jakichś robót drogowych, taka metalowa, i na tej barierce był zawieszony ten znak stopu. Ja zatrzymałem się przed tym znakiem, przede mną stała jakaś ciężarówka, no i ciężarówka ruszyła, to ja ruszyłem za ciężarówką.
byłem może w jakiejś odległości niewielkiej od tego znaku, ale ponieważ nic nie jechało, to przejechałem. Policjant, który stał tam i patrolował, on był czymś nawet zajęty i tak odwrócił się nawet i tak kątem oka widział, jak ja przyjechałem, i dopiero wtedy zaczął swoją interwencję. Zaczął krzyczeć do mnie, żeby się zatrzymać. Ja w zasadzie to równie dobrze mogłem go nie usłyszeć i odjechać. Podejrzewam, że miałbym wtedy duży problem i mogliby mieć policjanci gonić i mogłoby się to inaczej skończyć, ale jak ptaki pięknie śpiewają. Tutaj jeden nade mną. Ale ten policjant właśnie tak pobiegł nawet w moją stronę i tak z tyłu, tak w zasadzie z boku, z prawej strony mojego samochodu zaczął wołać, żebym się zatrzymał. No to się zatrzymałem, wiedziałem, że już będzie jakiś problem. Tak do końca nie byłem świadomy tego, co zrobiłem, ponieważ wydawało mi się, że zachowałem się w porządku i że po prostu zatrzymałem się przed tym znakiem, ale ja nie znam jeszcze rumuńskiego języka tak, żeby się tutaj dogadać. Umiem jakieś tam podstawowe słowa, wyrażenia, wiadomo, uczę się cały czas. Po drugie, byłem też zmęczony i nie miałem siły tak myśleć, jak tu rozmawiać z tym policjantem. Próbowałem mu cokolwiek wytłumaczyć. On nie rozumiał mnie za bardzo, co ja mówiłem, bo mówiłem w języku angielskim do niego, a w rumuńskim mi to nie wychodziło. Przyszedł dopiero później jego jakiś kolega, no i on zaczął ze mną rozmawiać już w języku angielskim, lepiej ta rozmowa wychodziła, ale tak czy inaczej postanowili, że dadzą mi ten mandat. Spędziłem pół godziny czekając w swoim samochodzie, aż wypiszą odpowiednie dokumenty i w ogóle nie byłem świadomy, że policja może mi zabrać moje prawo jazdy tutaj. Okazało się jednak, że jak skończyli swoje czynności panowie policjanci, to powiedzieli, że zabierają moje prawo jazdy na miesiąc czasu. Z tym, że dostałem jeszcze takie pozwolenie na 2 tygodnie, że mogę prowadzić tutaj na terenie Rumunii od tego dnia, co mnie złapali, czyli do 12 kwietnia mogłem jeszcze się poruszać. Nawet jeszcze w ogóle wykorzystałem ten fakt i w ostatni weekend, jak przed tym, co miałem mieć zabrane to pozwolenie na jazdę, to jeszcze skorzystaliśmy, pojechaliśmy za mną do miejscowości Fundata w góry, także tam fajnie spędziliśmy czas. Tutaj Wam gdzieś udostępnię film z tego miejsca. Mandat, który dostałem, został wystawiony na kwotę 290 lejów. Nie mówię to po to, żeby się tu chwalić, czy w ogóle coś takiego, tylko chciałem powiedzieć, żebyście byli zorientowani, jakie tu są w ogóle kwoty, jeżeli chodzi właśnie o takie przewinienia jak to, które ja popełniłem. Z tym, że to wyglądało jeszcze tak, że na tym mandacie miałem napisane, że jak nie zapłacę go w ciągu 2 tygodni, to ta kwota zostanie podwojona do 580 lejów, a to, co ja teraz miałem do zapłaty, to było tylko 50% z całej kwoty tego mandatu. Byłem bardzo zaskoczony, jak pan policjant powiedział mi, że moje prawo jazdy zostaje zatrzymane. Nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego. W Polsce, jeżeli się zabiera już jakiemuś kierowcy prawo jazdy, to jest naprawdę za jakieś takie poważne przewinienie, za przekroczenie prędkości, nie wiem, o 80 km na godzinę na przykład w strefie zabudowanej, tak to rozumiem, czy za jazdę pod wpływem alkoholu. To są takie przewinienia, za które w Polsce faktycznie się zatrzymuje te prawo jazdy. No a tutaj było to dla mnie bardzo niespodziewane i prosiłem nawet tego pana policjanta, żeby mi nie zabierali tego prawa jazdy, żeby się obeszło bez tego. Powiedzieli, że nie, że niestety muszą to zrobić. Rozmawiałem właśnie z tym panem policjantem i powiedział mi on, że moje prawo jazdy może być odebrane tutaj w tym regionie, właśnie w miasteczku Deva, albo że odeślą mnie do Bukaresztu. Dla mnie było logiczne, że po co ja mam tutaj wracać 400 km, przeszło 400, pociągiem była droga 400 km, ale samochodem jest o wiele dalej i nie opłacałoby mi się tego tutaj robić. Przecież istnieją takie rzeczy jak poczta, ktoś wsadzi te prawo jazdy w kopertę i po prostu wyśle do Bukaresztu do jakiejś tam jednostki policji
ja sobie je odbiorę. I tak też myślałem, że jest, ale później okazało się, że przepisy są inne i dotyczą właśnie one obcokrajowców. Mianowicie jest tak, że prawo jazdy, owszem, nawet ono zostało mi wysłane do Bukaresztu, tak jak prosiłem, ale jak się później okazało, w Bukareszcie tam moja właśnie licencja na jazdę musiałaby tutaj krążyć po różnych instytucjach, już nie pamiętam ich nazw, jak się nazywały, to jest teraz po prostu mało istotne i w efekcie końcowym moje prawo jazdy musiało trafić do ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. Ja w ogóle byłem zaskoczony tym faktem, co w ogóle ambasada ma do prawa jazdy. W ogóle nie wiedziałem, jak to się ma jedno z drugim. Okazało się, że ambasada jest odpowiedzialna za to, żeby takie prawo jazdy przesłać tam, gdzie ono było wystawione, czyli do Wydziału Komunikacji w Krakowie w moim przypadku i stamtąd też musiałbym je odebrać. Wszystko byłoby dobrze i nawet mógłbym kogoś z rodziny poprosić, żeby mi to prawo jazdy zostało odebrane w Krakowie, ponieważ dowiadywałem się, dzwoniłem do urzędu i jest taka możliwość, żeby po prostu kogoś upoważnić i odebrać moją licencję, ale niestety wygląda to tak, że wszystko by to trwało o wiele dłużej w czasie, ponieważ moje prawo jazdy, zanim by trafiło tutaj do ambasady, rozmawiałem w ogóle z ambasadą i powiedzieli mi, że około lipca to prawo jazdy by się tam u nich znalazło, także bardzo długo by to zajęło czasu. Mamy teraz miesiąc maj, 12 maja się właśnie kończy ten okres tej kary. Dzisiaj właśnie jest ten dzień, jak to nagrywam. I dlaczego miałbym być pokrzywdzony i nie jeździć tutaj na terenie Rumunii przez taki długi czas, zanim to by zostało odesłane właśnie do ambasady, ambasada by odesłała do Krakowa i później jeszcze czekać nie wiadomo ile, aż ktoś by mi odesłał tutaj z rodziny to prawo jazdy do Bukaresztu. W ogóle to jeszcze chciałem podziękować Państwu, którzy pracują w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. Zawsze tam można liczyć na ich pomoc, są bardzo tacy uczynni, pomocni, zawsze potrafią doradzić każdemu, kto tam do nich zadzwoni. Można na nich naprawdę liczyć, mają bardzo dobre opinie, nawet w internecie są różne pozytywne bardzo komentarze napisane na nich temat. Także ja się również pod tym podpisuję i dziękuję serdecznie, ponieważ rozmawiałem z panem konsulem, wyjaśnił mi całą procedurę, jak to wygląda. Miałem to szczęście, że mogłem tam zadzwonić i wszystko zostało mi wyjaśnione tak jak należy. Także naprawdę na ambasadę w Bukareszcie można zawsze liczyć. Ja mam takie porównanie z innymi ambasadami, jak potrzebowałem się czegoś dowiedzieć w ambasadzie Polski na Węgrzech na przykład, to w ogóle tam nie mogłem się po pierwsze dodzwonić. Taki pan, który odebrał telefon, to później zbył mnie, odesłał mnie do strony. Ja widziałem na stronie to, co mnie interesowało, żeby sprawdzić, ale chciałem się dopytać o pewne szczegóły. No i tam niestety nie mogłem liczyć na ich pomoc. To samo było z ambasadą Polski w Bułgarii. Także są pewne instytucje, które po prostu powinny być dla ludzi, a nie służą. Tutaj w Rumunii, w Bukareszcie jest naprawdę inaczej i zawsze można liczyć na osoby, które tam pracują. Także tak wygląda procedura odzyskania prawa jazdy w Rumunii. Trzeba je najlepiej odebrać tam, gdzie zostało zabrane, żeby po prostu uniknąć przesłania do Polski. Teraz właśnie czekamy za mną w parku, ponieważ musimy się udać tam na komisariat policji, żeby moje prawo jazdy zostało mi wydane. Punkt przyjęć jest otwarty od godziny 13 do godziny 16 albo 17, także jest jeszcze trochę za wcześnie, jest teraz gdzieś około godziny 11:30, mamy jeszcze więc sporo czasu, więc trochę pochodzimy sobie po Deva, może coś jeszcze tutaj pozwiedzamy, to coś fajnego nagram, no i mam nadzieję, że w końcu się doczekam, aż moje prawko będę miał w kieszeni i będę mógł ponownie zacząć jeździć tutaj po pięknych okolicach w Rumunii. Wyszedłem właśnie z komisariatu policji i udało mi się odzyskać moje prawo jazdy, także jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że całą sprawę udało mi się załatwić do końca.
chciałem zrobić właśnie taki film bardziej informacyjny, żeby powiedzieć, jak to wygląda w ogóle, bo tutaj są inne przepisy niż w Polsce. Okazuje się po pierwsze, że za właściwie takie drobne wykroczenia prawo jazdy są odbierane kierowcom, to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi właśnie o to, jak już Wam zabiorą tą licencję całą, to musicie uważać. Oczywiście to się tyczy osób, które mieszkają w Rumunii i najlepiej jest to właśnie załatwić w ten sposób, żeby osobiście odebrać swoje prawo jazdy z tego miejsca, gdzie zostało zabrane, ponieważ później, jeżeli tego nie zrobicie w ten sposób, zostanie ono odesłane do Polski. Będziecie po pierwsze na nie czekać zbyt długo czasu, a po drugie nie będziecie mogli tutaj się też poruszać bez dokumentu ważnego na terenie Rumunii. Także to jest taki właśnie film, w którym chciałem opowiedzieć o całym tym swoim doświadczeniu. Teraz idziemy jeszcze za mną tutaj pospacerować sobie po miasteczku Deva. Jest to naprawdę takie urokliwe małe miasteczko, bardzo czyste, jak już wspomniałem na początku filmu. Chcemy go troszkę zwiedzić, ale zrobimy osobny odcinek ze zwiedzania właśnie Devy. Tymczasem będę chciał kończyć pomału ten film. Jeżeli Wam się podobało ten odcinek, to zostawcie oczywiście łapki w górę, skomentujcie, napiszcie, czy mieliście jakieś podobne sytuacje, czy to salutare, salutare. Pan tutaj bardzo ładnie się przywitał. Będzie miał swój akcent w filmie, także fajnie. To jest właśnie życie w Rumunii, live in Romania. Tak się dzieje. Idę ulicą, mówię coś, chciałem nagrać zakończenie filmu, a tu pan jeszcze pozdrawia bardzo ładnie, także tak to właśnie wygląda. Napiszcie, czy mieliście jakieś podobne sytuacje, czy to w Rumunii, czy w jakimś innym kraju, jak to w ogóle wygląda, bo też jestem ciekaw, jeżeli na przykład ktoś by tutaj przyjechał do Rumunii i złamał jakieś przepisy, a nie stacjonował w tym kraju, to jak ja tutaj mieszkam, no to prawdopodobnie taki mandat trzeba zapłacić na miejscu. Też nie jestem do końca przekonany, czy tak właśnie jest. Może ktoś miał właśnie podobne jakieś doświadczenie, ktoś, kto przejeżdżał tutaj przez Rumunię i go zatrzymała policja, wręczyła mu mandat, to też zostawcie komentarz, podzielcie się jakimiś swoimi doświadczeniami. No i tyle w zasadzie, będę kończył pomału ten odcinek. Przed nami piękny widok na taką fortecę. Za chwilę zrobię jeszcze tylko takie szybkie ujęcie, żeby Wam pokazać, i to będzie taka zapowiedź następnego filmu, w którym będziemy zwiedzać właśnie Deva. Jeżeli Wam się podobało, dajcie oczywiście lajki i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.